Jednostka wojskowa Agat została sformowana w 2011 roku. W założeniu jest jednostką szturmową, wykonującą akcje bezpośrednie w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika. Pomysłodawcą jej utworzenia jest generał dywizji Bogusław Pacek, między innymi twórca 3 oddziałów specjalnych żandarmerii wojskowej. Nazwa Agat nawiązuje do oddziału do zadań specjalnych kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, noszący kryptonim Agat, skrót od antygestapo. Patronem jednostki został generał dywizji Stefan Rowecki, pseudonim Grot, dowódca Armii Krajowej. Oznaka rozpoznawcza specjalsów przedstawia atakującego orła, pod którego szponami widnieje monogram GS, symbol grup szturmowych, czyli drużyn harcerskich Szarych Szeregów działających podczas II wojny światowej. Według obecnego dowódcy formacji, pułkownika Artura Kozłowskiego, jednostce jest bliżej do brytyjskiej Special Forces Support Group, która wspiera brytyjski SAS. Obie grupy pełnią zbliżone role, koncentrując się na wsparciu bojowym w strukturze Narodowych Sił Specjalnych. Głównym zadaniem polskich komandosów jest przeprowadzanie dywersji na tyłach i w ugrupowaniach przeciwnika. Typowe misje dla tej jednostki to zniszczyć lub znaleźć i zniszczyć określony cel, co świetnie odzwierciedla ich motto: siła i ogień. Po nas tylko zgliszcza. Agat wspiera także działania innych jednostek wojsk specjalnych. Zajmuje się również szkoleniem sojuszniczych sił zbrojnych w zakresie walki nieregularnej i dywersji, a także prowadzeniem rajdów i innych operacji specjalnych. Szturmani przez kilka lat służyli w Iraku, gdzie wzmacniali task force tworzony przez GROM, oraz w Afganistanie, gdzie współdziałali z jednostką wojskową komandosów. W obu przypadkach wykonywali zadania wyłącznie szkoleniowe i doradcze. Kandydaci do służby w jednostce wojskowej Agat przechodzą 3-etapowy proces rekrutacji. Pierwszy to weryfikacja złożonej ankiety i telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna. Drugi obejmuje testy językowe, sprawnościowe, psychologiczne oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci muszą wykazać się wysoką sprawnością fizyczną. Testy obejmują marszobieg, skłony, podciąganie czy bieg wahadłowy. Trzeci etap to selekcja w górach, trwająca około 5 dni w ekstremalnych warunkach, sprawdzająca wytrzymałość i umiejętność współpracy. W trakcie pełnienia służby operatorzy biorą udział w szerokiej gamie szkoleń specjalistycznych. Obejmują one m.in. szkolenie operatorów dronów, radiooperatorów systemów łączności, kierowców wozów bojowych, ratowników medycznych i paramedyków czy operatorów broni zespołowej. Ponadto jednostka realizuje szkolenie spadochronowe, utrzymując zdolność do przerzutu drogą powietrzną sił głównych oraz pododdziałów wspierających. Jednostka wojskowa Formosa, specjalizująca się w działaniach rozpoznawczych i dywersji morskiej, wywodzi się z powstałego w 1974 roku Zespołu Badawczego do spraw płetwonurków morskich. Pododdział sformowano 13 listopada 1975 roku jako Wydział Płetwonurków, później przekształcony w Wydział Działań Specjalnych, został rozformowany w 1990 roku. Jego siły przekształcono w grupy specjalne płetwonurków i włączono do grupy okrętów rozpoznawczych. Sformowano ją jako jednostkę wojskową nr 4026 w 2007 roku, podporządkowując dowódcy marynarki wojennej, a rok później włączono ją do wojsk specjalnych. W 2011 roku otrzymała nazwę Formosa. Nazwa grupy wywodzi się z potocznej nazwy bazy jednostki, czyli po niemieckiej torpedowni w Gdyni-Oksywiu, nazywanej Formosa. Baza ta, usytuowana na morzu i przypominająca wyspę połączona z lądem jedynie kładką, skojarzyła się z chińską wyspą Formosa, obecnie Tajwan, która leży niedaleko kontynentalnych Chin. Oznaka rozpoznawcza jednostki, zwana paskudą, przedstawia czarną głowę węża na tle kotwicy, symbolizując spryt, waleczność oraz przynależność do morskich sił specjalnych. Niebieskie tło oznacza środowisko wodne, a czerwony język węża precyzyjne działanie w imieniu Polski. Nad oznaką widnieje napis Formosa, odnoszący się do morskich sił specjalnych wywodzących się z marynarki wojennej RP. Motto komandosów Formozy brzmi: zaufaj morzu, ono cię ocali. Choć ich głównym żywiołem jest woda, są również szkoleni do działań na lądzie. Często porównywani do amerykańskich Navy SEALs, są przygotowani do działań na wodzie, pod wodą, a także na lądzie i w terenie zabudowanym. Współpracują z innymi jednostkami specjalnymi, np. GROM, oraz regularnie szkolą się z Brytyjczykami i Amerykanami. Brali udział w licznych operacjach antyterrorystycznych, zdobywając doświadczenie m.in. w rejonie Zatoki Perskiej.
Formosa była także częścią polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Selekcja do jednostki obejmuje testy sprawnościowe, psychologiczne oraz sprawdziany w trudnych warunkach terenowych i wodnych. Kandydaci muszą przejść mordercze marsze z obciążeniem, zadania grupowe i indywidualne, takie jak nawigacja, podciąganie, pływanie na czas czy skoki do morza oraz testy psychologiczne wykonywane po intensywnych ćwiczeniach. Selekcja kładzie nacisk na pracę zespołową i odporność na stres w trudnych warunkach. Jednostka wojskowa GROM to formacja przygotowana do prowadzenia operacji antyterrorystycznych, wywiadowczych i ratowniczych. Została założona w 1990 roku w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów w Bejrucie dwojga Polaków. Przedsięwzięcie utworzenia wsparły m.in. USA, Wielka Brytania oraz Niemcy. Od 1999 roku jest elementem Sił Zbrojnych RP, wchodzi w skład wojsk specjalnych i podlega dowództwu generalnemu rodzajów Sił Zbrojnych. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. Posiada również pododdział w Gdańsku działający na akwenach. Nazwa jednostki oficjalnie pochodzi od skrótu Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego. Istnieją jednak inne teorie, które łączą nazwę z imieniem generała Gromosława Czempińskiego, byłego uczestnika operacji wywiadowczych, lub od grupy realizacyjnej Operacji Most, która chroniła transport Żydów z Związku Radzieckiego do Izraela w latach 90. XX wieku. W 1995 roku przyjęła nazwę Cichociemnych i dziedzictwo tradycji cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Oznaka rozpoznawcza grupy przedstawiająca orła pikującego z błyskawicą w szponach symbolizuje siłę, determinację i zdolność do szybkiego uderzenia. Pikujący orzeł odzwierciedla precyzję oraz sprawność operacyjną jednostki, natomiast błyskawica podkreśla szybkość i siłę reakcji, kluczowe dla efektywności działań specjalnych. Motto GROM brzmi: siła i honor, Tobie ojczyzno. Jest odpowiednikiem sił specjalnych, amerykańskich Delta Force i SEALs, brytyjskiej SAS oraz izraelskiego Sajeret Matkal. Polscy specjalsi mogą wykonywać działania poza terenem zurbanizowanym, określanych mianem taktyki zielonej, wśród których należą m.in. organizowanie pułapek, zasadzek, obserwacja, walka wręcz czy wymiana ognia. Kolejne działania miejskie, określanych mianem taktyki czarnej, czyli akcje antyterrorystyczne na obszarze zurbanizowanym, oraz ostatnie działania wodne, to taktyka niebieska obejmująca misje pod wodą i na wodzie, np. nurkowanie czy abordaże. Jednostka brała udział w wielu kluczowych operacjach. Jednym z najbardziej znanych działań było uczestnictwo w misjach specjalnych podczas wojny w Iraku oraz w Afganistanie, czy na Bałkanach, podczas operacji Little Flower, gdzie zatrzymano zbrodniarza wojennego Sławko Dokmanowicia, zwanego rzeźnikiem z Wukowaru. Proces selekcji do GROM-u jest bardzo wymagający. Składa się z 3 etapów: sprawdzian fizyczny, psychologiczny oraz psychofizyczny sprawdzian terenowy. Kandydaci muszą przejść testy fizyczne, w tym pływanie, biegi, podciąganie i inne ćwiczenia siłowe oraz badania psychologiczne. Ostatni etap to wyczerpujący sprawdzian w trudnym terenie, gdzie oceniana jest odporność psychofizyczna. Selekcja działa w systemie play-off, eliminując najsłabszych po każdym etapie. Całość przechodzi około 10% kandydatów. Jednostka wojskowa 4101, najstarsza jednostka polskich specjalsów, została sformowana w 1961 roku. W 1993 przekształcono ją z batalionu na pułk, a 2 lata później otrzymała wyróżnik komandosów. Od 2001 roku formacja rozpoczęła proces uzawodowienia i selekcji żołnierzy. W 2007 roku przeniesiono ją do wojsk specjalnych, a od 2014 roku podlega dowództwu generalnemu rodzajów Sił Zbrojnych. W 50-lecie grupy został zmieniony jej etat i nazwa na Jednostka Wojskowa Komandosów. Znak specjalsów łączy tradycję Armii Krajowej z symboliką współczesnych wojsk specjalnych. Centralnym elementem jest kotwica Polski Walczącej, nawiązująca do oznaczeń 3 batalionów AK: Parasol, Zośka, Miotła, których tradycję jednostka kontynuuje. Dagger, rozpoznawalny na całym świecie symbol wojsk specjalnych, odwołuje się do znaku 1. Pułku Specjalnego Komandosów. Czerwony kolor godła pochodzi od oznaki 1. Samodzielnej Kompanii Komando, a czarna tarcza symbolizuje oficjalny kolor wojsk specjalnych w Polsce. Motto komandosów z Lublińca brzmi: cisi i skuteczni,
co odzwierciedla ich unikalny sposób działania, szczególnie w ramach tzw. zielonej taktyki. Wykonują większość swoich zadań nocą, działając dyskretnie i z pełnym zaskoczeniem. Dzięki temu ich operacje, takie jak zatrzymywanie terrorystów czy uwalnianie zakładników, są niezwykle skuteczne, a przeciwnik często nie ma szans na reakcję. Oddział zajmuje się rozpoznaniem, akcjami bezpośrednimi oraz wsparciem militarnym. Ponadto prowadzi działania przeciwko nieregularnym zagrożeniom, w tym operacje przeciwko terroryzmowi i rebeliantom. Formacja przeciwdziała rozprzestrzenianiu broni chemicznej, biologicznej i nuklearnej, a także prowadzi operacje uwalniania zakładników. Misją grupy jest obrona kraju, stabilizacja sytuacji międzynarodowej i wsparcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Żołnierze brali udział w misjach międzynarodowych, np. w byłej Jugosławii, Pakistanie, Iraku, Afganistanie i na Ukrainie, gdzie wykonywali zadania bojowe, ochronne i szkoleniowe. W Afganistanie tworzyli zadaniowy zespół bojowy, prowadząc m.in. operacje antyterrorystyczne. Brali udział w wielu zadaniach specjalnych i ćwiczeniach międzynarodowych, współpracując z sojusznikami NATO. Rekrutacja do jednostki trwa przez cały rok, jednak etap górski odbywa się tylko wiosną i jesienią. Kandydaci są testowani pod względem kondycji fizycznej i umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach atmosferycznych, gdzie temperatura nocą spada poniżej zera. Selekcja obejmuje testy sprawnościowe, takie jak marszobieg, podciąganie i pływanie, a także dodatkowe 4 konkurencje wybrane przez kandydata. Po zdaniu testów sprawnościowych ochotnicy przechodzą badania psychologiczne i kilkudniową selekcję w górach. Rekrutacja pozwala na udział w selekcji maksymalnie 3 razy. Jednostka wojskowa NIL została sformowana w 2009 roku jako jednostka wsparcia dowodzenia i zabezpieczenia wojsk specjalnych. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 2011 roku, a od 2014 podlega dowództwu generalnemu rodzajów sił zbrojnych. Nosi imię byłego generała Brygady Polskich Sił Zbrojnych, Augusta Emila Fildorfa, pseudonim NIL, m.in. uczestnika bitew I wojny światowej i kampanii wrześniowej. Oznaka rozpoznawcza formacji to tarcza z 3 poziomymi kolorami – czarnym, zielonym i niebieskim, symbolizującymi taktykę w terenie zurbanizowanym, leśnym i wodnym. Na tarczy znajduje się nóż opleciony smokiem, nawiązującym do smoka wawelskiego, symbolu Krakowa, gdzie stacjonuje jednostka. Grupę nazywa się oczami i uszami wojsk specjalnych, ponieważ zajmuje się kluczowym wsparciem informacyjnym na polu walki. Prowadzą różne rodzaje rozpoznania – radiowe, obrazowe, osobowe oraz analizę rozpoznawczą. Dostarczają niezbędnych informacji, które są kluczowe dla skutecznego działania zespołów bojowych. Oprócz tego wspierają dowodzenie, zabezpieczenie logistyczne i łączność wojskową. Krakowscy specjalsi uczestniczyli w misjach zagranicznych, w tym w Afganistanie, Kosowie czy Iraku. Jednostka wydzielała grupę wsparcia informacyjnego, która wspierała dowódców zgrupowania sił specjalnych oraz zespoły GROM i jednostkę wojskową komandosów w Afganistanie, co przyczyniło się do sukcesów NATO. NIL hołduje zasadzie „to my wybieramy żołnierzy, a nie żołnierze nas”. Każdy, kto chciałby służyć w tym oddziale, musi przejść zarówno kwalifikacje, a jeśli wymaga tego stanowisko, również selekcję. Kandydat musi być żołnierzem w służbie czynnej, żołnierzem rezerwy lub funkcjonariuszem innych służb oraz posiadać obywatelstwo polskie. Kwalifikacja obejmuje rozmowę z dowódcą, ocenę umiejętności, testy sprawnościowe i psychologiczne. Selekcja, organizowana 2 razy w roku, sprawdza kandydatów w ekstremalnych warunkach, oceniając ich wytrzymałość fizyczną i psychiczną oraz umiejętność współpracy. Po pomyślnym przejściu kwalifikacji i selekcji, kandydaci przechodzą szkolenie w jednostce. Powietrzna Jednostka Operacji Specjalnych, sformowana 1 lutego ubiegłego roku z 7. Eskadry Działań Specjalnych, zapewnia wsparcie lotnicze dla wojsk specjalnych w kraju i za granicą. Stacjonuje na lotnisku Powic. Jej powstanie wynika bezpośrednio z zobowiązań Sił Zbrojnych RP wobec NATO w zakresie osiągnięcia zdolności do dowodzenia większą niż dotychczas ilością lotniczych pododdziałów specjalnych w realnym działaniu. Oznaka rozpoznawcza grupy to tarcza z 3 kolorami – czarny, zielony i niebieski, symbolizujące różne środowiska działań wojskowych. Czarny oznacza środowisko zurbanizowane, zielony lądowe, a niebieski wodne. W emblemacie znajduje się także czarny, skrzydlaty koń, który może nawiązywać do mitologicznych postaci, takich jak Pegas. Wzorem dla jednostki jest amerykański 160. Lotniczy Pułk Operacji Specjalnych,
specjalizujący się we wsparciu lotniczym dla lądowych oddziałów sił specjalnych. Piloci polskiej formacji wykonują zadania lotnicze na śmigłowcach Mi-17, wspierając pododdziały specjalne w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, z naciskiem na loty nocne z użyciem noktowizji. Personel ma doświadczenie z misji w Iraku, Afganistanie i Czadzie. Żołnierze przechodzą specjalistyczne szkolenia, m.in. do przetrwania w przypadku zestrzelenia, rozbicia maszyny, awaryjnego lądowania na terytorium wroga lub kiedy nie będą mogli ponownie wystartować. W formacji służą doświadczeni piloci, w tym odznaczeni medalami. Rekrutacja do jednostki przebiega w 4 etapach i zaczyna się od wypełnienia ankiety. W kolejnym kroku kandydaci przechodzą test sprawności fizycznej, podczas którego muszą m.in. przepłynąć 50 metrów w określonym czasie. Ostatnie 2 fazy to badania psychologiczne i rozmowy kwalifikacyjne, w których ocenia się predyspozycje psychologiczne, wiedzę i umiejętności kandydata oraz możliwość przypisania go do konkretnego stanowiska w grupie. Dla kandydatów na stanowiska inżynieryjne przewidziany jest test z podstawowej wiedzy technicznej.